Witamy w kolejnym odcinku Publikacji przy kawie, przy mikrofonach Ania i Tomek. Drogie koleżanki i koledzy fizjoterapeuci, zapraszamy na porządną dawkę wiedzy do porannej kawy. Dzisiejsza analiza źródeł zabierze nas w nieco inne rejony diagnostyki. Będziemy bazować na publikacji z Journal of Biomechanics z 2020 roku, która zgłębia ukryte przyczyny problemów z poruszaniem się u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. No i to jest, musimy to przyznać, niezwykle znajomy temat w naszej codziennej pracy. Wyobraźmy sobie wszyscy taką klasyczną sytuację gabinetową. Jasne. Mamy pacjenta z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Prowadzimy terapię od kilku tygodni. Pacjent współpracuje, angażuje się i co najważniejsze, widzimy jasne efekty przeciwbólowe. Czyli zgłasza ulgę. Tak, dokładnie, ból spoczynkowy znika, pacjent w końcu przesypia całe noce. Z naszego punktu widzenia wykonaliśmy świetną pracę, ale pojawia się pewien paradoks. właśnie, z miesiąca na miesiąc ten sam pacjent wchodzi do gabinetu jakby coraz wolniej. Zaczyna tracić równowagę na prostym korytarzu. Potyka się. Zgadza się. Zastanawiamy się wtedy, jak to w ogóle możliwe, że wygrywamy z bólem w obrębie stawu kolanowego, ale jednocześnie przegrywamy walkę o globalną funkcję ruchową. I to jest ten kluczowy punkt wyjścia dla autorów omawianej przez nas publikacji. Badacze zauważają, że według danych klinicznych aż około 20% pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kolana zalicza ewidentny spadek funkcji ruchowych. 20% to jest ogromna część naszych pacjentów. Tak, i to pogorszenie następuje w ciągu 30 miesięcy obserwacji. Nawet wtedy, gdy obiektywny poziom bólu maleje. Czyli coś nam umyka? Absolutnie tak. Badacze wzięli na warsztat nasz złoty standard diagnostyczny, czyli test wstań-idź. Przypomnijmy tylko szybko procedurę, żebyśmy wszyscy mieli jasny obraz. Pacjent siedzi na krześle, wstaje na sygnał, idzie przed siebie na odległość kilku metrów, wykonuje nawrót, wraca do krzesła i siada. Zazwyczaj mierzymy to po prostu stoperem w telefonie, prawda? No właśnie, i tu autorzy wskazują na pewien błąd w naszym rozumowaniu. Zwykły stoper wyciąga średnią z całego ruchu. Znaczy, że uśrednia poszczególne fazy? Dokładnie, stoper po prostu maskuje to, co ukryte. Zauważmy, że pacjent na prostym odcinku może świetnie przyspieszyć. Nadrabia czas. Jasne. A w momencie skrętu nagle drastycznie zwalnia z obawy przed utratą równowagi. Potem znowu przyspiesza. Stoper ostatecznie wypluje nam świetny czas. Na przykład poniżej 12 sekund. Co daje nam jako fizjoterapeutom fałszywe poczucie sukcesu? Właśnie tak. Dlatego badacze zastosowali w swoim projekcie zupełnie inną technologię. Zamiast stopera użyli specjalnego systemu z laserowym czujnikiem odległości. Aha, czyli mówimy o laserowej wersji testu wstań i idź. Zgadza się. Ten laser z ogromną precyzją skanował przestrzeń w płaszczyźnie poziomej. Rejestrował dokładną trajektorię ruchu z częstotliwością aż 40 Hz. 40 Hz? Czyli to jest 40 pomiarów na każdą sekundę testu. Niesamowita precyzja. Tak. Dzięki temu algorytm podzielił ten wydawałoby się płynny ruch na 4 odrębne fazy. Jakie to były fazy? Po pierwsze, wstawanie i przejście do chodu. Po drugie, faza marszu do przodu. Trzecia to sama faza skrętu, czyli ten krytyczny nawrót. I czwarta to faza marszu powrotnego. Z tego, co czytałem w metodyce, ten skaner laserowy ustawiono na dość specyficznej wysokości. Mowa tu o 27 cm od podłoża. Zgadza się. To jest około 27 cm. I tutaj muszę na chwilę się zatrzymać. Przecież to jest wysokość mniej więcej środka łydki. Skoro badacze skupiają się na pacjentach z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, to trochę nielogiczne. Dlaczego tak uważasz? No dlaczego nie wycelowali lasera prosto w wysokość stawu kolanowego? Przecież tam jest główne źródło problemu pacjenta. Z punktu widzenia inżynierii biomechanicznej ta decyzja badaczy była bardzo precyzyjna. Zauważmy, co by się stało, gdyby laser był wyżej? W trakcie chodu nasze ręce naturalnie przecinają promień skanera, prawda? Do tego dochodzą luźne ubrania, szerokie nogawki. To generowałoby gigantyczny szum informacyjny dla algorytmu. Czyli system nie wiedziałby, co jest nogą, a co dłonią. Dokładnie. Zejście na wysokość 27 cm pozwoliło badaczom czysto i bez zakłóceń śledzić sam ruch kończyn na poziomie goleni. Jasne. To ma teraz ogromny sens. Przejdźmy zatem do tego, kogo właściwie badano.
Kim byli ci pacjenci? Autorzy zrekrutowali bardzo dużą grupę badawczą. Mówimy tu o 165 pacjentach. To solidna próba. Tak. Średnia wieku wynosiła 68,6 roku. 70,3% grupy stanowiły kobiety. Mhm. A jak wyglądała kwestia masy ciała i samego zaawansowania choroby? Średni wskaźnik masy ciała, czyli BMI, wynosił 22,8. Wszyscy uczestnicy mieli zdiagnozowaną chorobę zwyrodnieniową na poziomie co najmniej pierwszym w skali Kellgrena i Lorenza. Drogie koleżanki i koledzy fizjoterapeuci, zatrzymajmy się tu na sekundę. To jest kluczowe z punktu widzenia naszej praktyki. Skala BMI poniżej 23 oznacza, że ci pacjenci nie byli skrajnie otyli. Dokładnie. A wiek niespełna 69 lat sugeruje, że to osoby wciąż aktywne, samodzielnie funkcjonujące w społeczności. To nie są leżący, zniedołężniali seniorzy. I tu prowadzi nas do najciekawszego aspektu tego badania. Zauważyłam tu pewną rzecz, która wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Słucham. Mamy pacjentów ze zniszczonym stawem kolanowym. Złotym standardem rehabilitacji jest zawsze koncentracja na wzmacnianiu przedniego przedziału uda. No tak, mięsień czworogłowy uda to podstawa. Właśnie. Dlaczego zatem autorzy tej publikacji odwracają całkowicie wzrok od uda i z taką żelazną konsekwencją szukają słabych punktów piętro wyżej? Dlaczego wzięli pod lupę akurat mięśnie odwodziciele biodra? To jest wspaniałe pytanie i tu musimy po prostu wejść w neurofizjologię chodu i biomechanikę skręcania. Zamieniam się w słuch. Kiedy pacjent idzie prosto, porusza się w płaszczyźnie strzałkowej. W takich warunkach mięsień czworogłowy uda robi wspaniałą robotę. Jest głównym amortyzatorem i napędem. Jasne, to wiemy z każdego podręcznika. Ale codzienne życie to nie jest spacer po prostej bieżni. To są setki gwałtownych zmian kierunków w mieszkaniu, wymijanie mebli, obracanie się w ciasnej kuchni. I tutaj pojawia się skręt. Który jest dużo trudniejszy do kontroli. Zdecydowanie. W trakcie skrętu środek masy ciała musi zostać gwałtownie przesunięty w stronę środka nowej krzywizny toru ruchu. Miednica musi wykonać płynną rotację w trójwymiarowej przestrzeni. Noga po stronie wewnętrznej staje się osią obrotu i przyjmuje potężny ciężar. A noga zewnętrzna robi szeroki krok po łuku. Dokładnie tak i tu dochodzimy do sedna. W tym momencie mięsień czworogłowy uda nie ma absolutnie żadnej mechanicznej dźwigni, żeby ustabilizować miednicę przed opadaniem w płaszczyźnie czołowej. Czyli kolano tutaj nie pomoże. Nie pomoże. W tej asymetrycznej pracy kontrolę przejmują mięśnie odwodziciele biodra. One trzymają miednicę w ryzach. Dopiero taki ostry nawrót demaskuje, czy pacjent ma wystarczającą siłę na wysokości biodra. Chód po prostej tego po prostu nie pokaże. I wyniki, jakie wykazali autorzy po użyciu tego laserowego skanera, idealnie potwierdzają to, co przed chwilą powiedziałeś. Opowiedz nam w takim razie o tych wynikach, bo wiem, że są bardzo precyzyjne. Są. Badacze wykazali, że słabsza siła mięśni odwodzicieli biodra była statystycznie bezwzględnie powiązana ze zwolnioną prędkością w samej tylko fazie skrętu. Ale co najważniejsze, udowodniono, że to zwolnienie w trakcie nawrotu następowało niezależnie od tego, jak silny był mięsień czworogłowy uda danego pacjenta. O rany, czyli to kompletnie zmienia postać rzeczy. Nieważne, jak wyćwiczone mieli udo, słabe biodro i tak sabotowało skręt. Zgadza się. Zobaczmy to na konkretnych liczbach. Badacze wyliczyli, że spadek siły mięśni odwodzicieli biodra o zaledwie 1 Nm na kilogram masy ciała wiązał się ze spadkiem samej prędkości skrętu o 0,095 metra na sekundę. 0,095 metra na sekundę. To brzmi jak matematyczny pył. Niewielka różnica. Może się tak wydawać, ale w kontekście płynności chodu to jest krytyczny moment zawahania. Taka strata prędkości to ta mikrosekunda, kiedy miednica traci stabilność. No tak, i to jest właśnie ta chwila, w której stopa zahacza o dywan, pacjent leci na podłogę. Dokładnie. Żebyśmy jeszcze lepiej to zrozumieli, autorzy wykonali analizę wariancji. Wyjaśnijmy koleżankom i kolegom, co to oznacza w tym konkretnym przypadku. Matematycznie obliczono, za jaki procent problemu ze zwolnionym nawrotem odpowiadają poszczególne mięśnie. Jasne. Okazało się, że siła odwodzicieli biodra wyjaśniała 2,1% unikalnej wariancji dla prędkości skręcania. A co z naszym ulubionym mięśniem czworogłowym uda? On wyjaśniał zaledwie 1,3%.
czyli biodro jest statystycznie prawie dwukrotnie ważniejszym graczem w momencie zmiany kierunku, nawet u pacjentów ze zniszczonym stawem kolanowym? Tak, ale badacze zauważają jeszcze jeden alarmujący dla nas punkt. Nie odnotowano istotnego związku między siłą odwodzicieli biodra, a ogólnym czasem całego testu wstań i idź. Poczekaj, czyli jeśli mierzymy całość stoperem, nie zobaczymy tego słabego biodra? Kompletnie tego nie zobaczymy. Nie było też żadnego powiązania między słabym biodrem a prędkością marszu po prostej. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Pacjent z tragiczną stabilizacją miednicy może wykręcić świetny czas na stoperze, bo przyspiesza na prostych odcinkach. A w domu na pierwszym ostrzejszym zakręcie po prostu upadnie. Niesamowite, to jest tykająca bomba. Powiedz mi tylko, bo musimy o to dopytać, jak mierzono tę siłę w gabinecie, jakie narzędzia wzięto pod uwagę, żebyśmy wiedzieli, na co uważać. Badacze użyli ręcznego dynamometru i co bardzo ważne, pomiar siły odbywał się w warunkach izometrycznych. Czyli statyczne napięcie. Tak, to był rygorystyczny, izometryczny nacisk. Co więcej, autorzy w swoim statystycznym modelu wzięli poprawkę na szereg innych zmiennych. Jakich na przykład? Wykazali swoje wyniki nawet po uwzględnieniu wieku pacjentów, płci, a także stopnia zaawansowania zmian zwyrodnieniowych na zdjęciach rentgenowskich. Czyli matematycznie odfiltrowali te oczywiste powody słabego chodu. Dokładnie. Ale poszli o krok dalej. Wprowadzili do modelu ocenę psychologiczną. Zastosowali skalę GDS, by ocenić objawy depresyjne. Jasne. Użyli również skali PCS, aby zmierzyć poziom katastrofizowania bólu wśród pacjentów. O, to jest świetny ukłon w stronę modelu biopsychospołecznego. Zauważmy, co tu się dzieje na poziomie układu nerwowego. Masz na myśli ten lęk przed ruchem? Dokładnie. Kiedy pacjent zbliża się do zakrętu, jego mózg czuje, że miednica jest słaba, układ nerwowy to wie. Pojawia się strach przed zaryzykowaniem bolesnego obciążenia i mózg sam wysyła sygnał – zwolnij. Taka neurologiczna defensywa. Właśnie. To zwolnienie to nie jest tylko mechaniczny brak siły w newtonometrach. To potężny mechanizm obronny organizmu przed bólem. A czy badacze podają w związku z tym jakieś precyzyjne dawkowanie treningu? Jakieś konkretne serie czy powtórzenia na te odwodziciele? I tutaj musimy ostudzić entuzjazm. Badacze wyraźnie zaznaczają, że to jest badanie przekrojowe, a nie badanie oparte na interwencję terapeutyczną. Aha, czyli był to pomiar w jednym konkretnym punkcie w czasie. Tak, dlatego nie znajdziemy tam gotowego protokołu typu 3 serie po 10 powtórzeń. Autorzy skupiają się na diagnozie. Faza skrętu jest czułym wskaźnikiem osłabienia odwodzicieli. To niezwykle cenne, ale jako praktycy musimy też obiektywnie spojrzeć na dowody i przypomnieć o ograniczeniach tej pracy. Cytując bezpośrednio autorów, przekrojowy charakter badania nie pozwala jednoznacznie ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Znaczy, że nie wiemy, co było pierwsze. Jajko czy kura? Dokładnie. Być może to wcale nie osłabienie odwodzicieli wywołało zwolnienie skrętu. Możliwe, że pacjent latami celowo odciążał nogę z powodu bólu kolana i to spowodowało wtórny zanik mięśni bocznej taśmy miednicy. Czyli takie błędne koło kompensacji. Warto też dodać, co sami badacze wskazują w publikacji, że nie wykluczono kategorycznie pacjentów z patologiami samego biodra. Ważny punkt. Tak, ktoś mógł mieć na przykład wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego albo przewlekły stan zapalny, co wpłynęło na izometryczny pomiar siły na kozetce. A skoro jesteśmy przy pomiarze na kozetce, to brakuje tu jeszcze jednej kluczowej z punktu widzenia biomechaniki rzeczy. Nie ma zapisu aktywności elektrycznej mięśni, prawda? Zgadza się. Zabrakło użycia elektromiografii, czyli EMG, w trakcie samego dynamicznego skręcania. No właśnie. A my dobrze wiemy, że statyczne ciśnięcie w dynamometrze na leżance, w komfortowych warunkach gabinetowych, rzadko w 100% odzwierciedla to, jak układ nerwowy rekrutuje te mięśnie pod obciążeniem całego ciała w ruchu. Zgadzam się. I na koniec ograniczeń matematyka daje nam lekcję pokory. Badacze zauważają, że całkowita, skumulowana, wyjaśniona wariancja w ich zaawansowanym modelu wyniosła maksymalnie 21,3%. 21,3. Czyli prawie 80% przyczyn tego spowolnionego skrętu to wciąż niewiadoma. Może to sztywność powięziowa, może deficyty czucia głębokiego. Albo ubytek siły zgięcia w stawie skokowym.
To pokazuje nam, jak złożonym systemem jest starszy pacjent. Niemniej jednak, zbliżając się do końca naszej rozmowy, musimy wyciągnąć z tej analizy mocne wnioski do natychmiastowego zastosowania. Zdecydowanie. Nasze take-home message jest bezlitosne dla starych przyzwyczajeń. Zwykły, tradycyjny stoper w teście wstań i idź po prostu ukrywa prawdę. Czas całkowity testu może wydawać się idealny i w normie. Tak. Ale to dopiero wnikliwa, wręcz podzielona na klatki obserwacja samego momentu skręcania i nawrotu demaskuje prawdziwe deficyty stabilizacji miednicy u pacjentów ze zniszczonym kolanem. Zostawiamy Was dziś z bardzo prowokacyjną myślą do porannej kawy. Zauważmy, że według literatury ruchy skrętne stanowią aż do 50% wszystkich kroków w naszym życiu codziennym. 50%. Tak. I to właśnie podczas skręcania występuje największe ryzyko upadku u osób starszych. Co rodzi potężne pytanie dla naszej branży. Skoro statystyki wypadkowe są tak nieubłagane, to czy programując rehabilitację kolana wyłącznie poprzez ładowanie ciężaru w mięśnie czworogłowy uda, czy przypadkiem nie pozostawiamy naszych pacjentów całkowicie bezbronnych w tych najtrudniejszych codziennych sytuacjach w ich domach? To jest genialny argument za tym, by precyzyjny trening odwodzu cieli, biodra, na stałe wszedł do standardu pracy z każdym chorym kolanem. Dzięki za wspólną kawę i rzetelną dawkę wiedzy. Do usłyszenia przy kolejnej publikacji.